To ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmieniać świat, są tymi, którzy go zmieniają. Na szczęście takich szaleńców w Polsce nie brakuje i nie tylko działają lokalnie, ale również globalnie. Statystyki pokazują, że w sumie 47% młodych, innowacyjnych firm tworzy swoje produkty z myślą o eksporcie. 55% z nich w ciągu ostatniego czasu osiągnęło za granicą ponad połowę swojego przychodu, a 28% w ciągu ostatnich 6 miesięcy wygenerowało ponad 100 000 złotych. W dzisiejszym programie m.in. o tym, czy zasada myśl globalnie, działaj lokalnie jest słuszna oraz czy smok wawelski może zostać unicestwiony. Piotr Psylos serdecznie zapraszam. Petros Psylos to genialny wynalazca z Białegostoku, 23-latek, student Politechniki Białostockiej. Przez amerykańskiego Forbesa uznany za jednego z 30 najlepszych innowatorów w Europie. Jego rewolucyjny projekt Matia, z greckiego oko, pomaga niewidomym orientować się w przestrzeni, a jemu samemu pozwala popularyzować wiedzę o rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce i Europie. Dziś odwiedza Kraków. Miasto z jednym z najprężniej działających środowisk startupowych w Polsce. To silny ośrodek naukowy, gdzie w pół drogi spotykają się niezwykle zdolni inżynierowie i programiści. Ich wiedza przydaje się w rozwoju innowacyjnych projektów. To tu narodził się projekt Early, który buduje sieć sensorów powietrza. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest monitorowanie stanu powietrza w czasie rzeczywistym oraz za pomocą mapy online. Innymi słowy, mieszkańcy Krakowa oraz innych miast mogą sprawdzać, jak zanieczyszczone jest powietrze w ich miejscowości. Projekt nie tylko bardzo użyteczny, ale i na czasie. Kraków walczy ze smogiem, jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Ten startup istnieje zaledwie 1 rok. Michał, czy smog jest rzeczywiście tak poważnym problemem, że oparliście na tym swój biznes? Smog jest na tyle ważnym problemem, który należy rozwiązać. Początkowo chcieliśmy to zrobić przez uczelnie lub różne projekty akademickie, jednak dużo skuteczniejsze okazało się podjęcie tego problemu poprzez założenie firmy. Tak patrzę na to urządzenie, przypomina się mi moja działka, gdzie takie montowałem kiedyś budki dla ptaków. Dlaczego to urządzenie ma taki kształt? Fajny. Urządzenie wygląda jak budka dla ptaków. Daszek spełnia funkcję ochronną, nie zostaje zalewane, ponieważ tutaj mamy do czynienia z przepływem powietrza i jest w ten sposób odpowiednio zabezpieczone przed dostawaniem się wody i wilgoci. A w którędy powietrze się Przez przedostaje? tę siateczkę tutaj z przodu. Przez siateczkę i tutaj chyba spod spodu też jakiś czujnik To jest czujnik wilgotności i temperatury. Czyli zamysł jest taki, żeby w mieście umieścić takie czujniki w różnych miejscach. One sprawdzają jakość powietrza, bo przez nie przepływa powietrze i badają, ile jest zanieczyszczeń w tym powietrzu. Wysyłają dane do internetu i użytkownicy, na przykład korzystając ze smartfonów, mogą później sprawdzić, gdzie najbardziej jest zanieczyszczone powietrze, tak? Tak, idea jest taka, żeby każdy miał dostęp do tych danych. To jest nasza platforma, gdzie każda kropka, każde koło oznacza punkt, w którym umieszczony jest nasz sensor. W zależności od tego, jaka jest jakość powietrza, są różne kolory. Teraz jesteśmy świadkami tego, że dobę temu było powietrze dobre i fajnie jest zauważyć, kiedy to powietrze się zmienia. Im bliżej wieczora, im bliżej popołudnia, tym gorsza jakość powietrza. Wasza aplikacja już teraz potrafi przewidywać zdarzenia w przyszłości, jak będzie ten smog na przykład wyglądał za 3 dni? Tak, na razie jest to w oparciu na bardzo prosty model. Pozyskaliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na poprawienie tej predykcji w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, przez co będziemy mogli wyłapywać lokalne wzorce, które powodują, że zanieczyszczenie pojawia się w określonych odstępach czasu. Dorzucimy do tego również topografię terenu, ponieważ zanieczyszczenie w miastach może w różny sposób się rozprzestrzeniać. Co daje Early przewagę nad konkurencją? Na pewno zaangażowanie zespołu. Praca tu to coś więcej niż źródło potencjalnych zarobków. Większość osób w Early mieszka w Krakowie i wierzy, że pierwszym krokiem do poprawy jakości powietrza w ich mieście jest zwiększenie świadomości ludzi. Gdybym nie wierzył w to, co robię, nie byłbym członkiem tego zespołu. Wierzymy w ideę, że możemy zmienić Polskę, Europę, a nawet i świat.
każdy z nas jest wyjątkowy i każdy z nas jest specjalistą w swojej dziedzinie. Stworzyliśmy taki zespół, który łączy ze sobą młodość i doświadczenie. Dziś widzimy Kraków wietrzny, przed sezonem grzewczym. Często jednak jest znacznie gorzej. Jesteśmy teraz na kopcu Krakusa. Zastała nas bardzo wietrzna pogoda, ale to jest doskonałe miejsce, żeby porozmawiać z Tobą o Waszym urządzeniu. Nie będziemy propagowali złych rzeczy typu palenie śmieci, palenie papierosów. Powiedz, jakie rzeczy muszą być spełnione, żeby to się zaświeciło na czerwono? No, to jest podchwytliwe pytanie, bo żeby było na czerwono, to trzeba naprawdę niewiele. Wystarczy wrzucić słabej jakości węgla do pieca, tak zwanego kopciucha. Wystarczy palić mokrym drzewem w kominkach. Jest mnóstwo czynników, od których zależy stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu, czyli tego smogu. Ale jedno jest teraz pewne, że na pewno w tym miejscu mamy do czynienia z czystym powietrzem. Z najczystszym z możliwych. W programie już teraz w gronie ekspertów ocenimy potencjalne szanse projektu na powodzenie. Krakowski startup ma już za sobą wiele działań promocyjnych. Czy trafionych? Czy obecne działania marketingowe tego projektu Wam się podobają? To jest tak, że oni chyba są trochę na fali, ponieważ poruszają temat, który jest bardzo mocno medialny i nośny, czyli mamy projekty społeczne, które są ciężkie biznesowo, ponieważ ciężko zbudować czy stworzyć taki model biznesowy, który będzie opłacalny dla inwestora potencjalnego. One jakby chwytają, one pokazują, one interesują ludzi, przyciągają uwagę. No cała sztuka polega teraz na tym, żeby tą uwagę przetworzyć na zyski czy rozwój tego biznesu dalej. A w jaki sposób wytłumaczyć takiemu normalnemu człowiekowi, który nie zajmuje się ochroną środowiska, nie zajmuje się technologią, że takie projekty są pożyteczne, że należy je rozwijać? Każdemu zależy na zdrowiu, więc jeśli mam do dyspozycji jakieś narzędzie, które potrafi weryfikować, czy biegam odpowiednimi trasami w odpowiednim czasie, kiedy to powietrze dookoła nie szkodzi nam, z uwagi na rozwijającą się gospodarkę i te rzeczy, które się dzieją w przemyśle, no to powinienem z tego korzystać. A czy Ty, Eliza, podjęłabyś taką decyzję, bo wiem, że biegasz. Biegam No i właśnie. rzeczywiście staram się biegać świadomie, nie biegać po centrach miast, gdzie jest duże zanieczyszczenie. Świetnie, rano mogłabym sobie odpalić taką aplikację i zobaczyć, jaką trasę wybrać i co omijać. Zaczęli od fajnego konceptu tak naprawdę monitorowania tego tematu na szeroką skalę, nie tylko z jednego punktu, ale w taki sposób, nazwijmy to, społecznościowy. I to jest bardzo duże zaangażowanie ogromnej liczby osób. Z jednej strony, z drugiej strony te produkty za chwilę zaczną same się, myślę, kreować, bo jest wiele modeli zastosowania tego, od monitorowania poprzez aktywne przeciwdziałanie. To znaczy będziemy wiedzieli, gdzie i w jaki sposób za chwilę reagować na pewne zjawiska, a może za chwilę w ogóle przewidywać, z czego bierze się smog w takim natężeniu w konkretnym miejscu. Czy według Was zastosowanie innych na przykład czujników, bo tutaj dość wąsko mierzymy pojawianie się tego smogu, ale przy przewidywaniach dobrze uwzględniać na przykład temperaturę, jakieś inne parametry atmosferyczne. Czy jeżeli uwzględnimy więcej zmiennych, to będzie się dało bardziej skuteczne rozwiązanie Oczywiście. zrobić? Zaczynamy mówić o analizie big data, czyli zbieramy pewne dane, które przetwarzamy, analizujemy i z tego możemy wyciągnąć jakieś wnioski, rekomendacje, bądź nawet przewidywać pewne zdarzenia przyszłe. W przypadku tego smogu mamy czynniki zewnętrzne, tak jak pogoda, która się zmienia bardzo dynamicznie, ona też może ten problem albo spotęgować, albo zniwelować i pomóc nam świadomie wybrać to, gdzie biegać i w jakim okresie, w jakim czasie biegać, żeby biegać zdrowo. Natomiast ten projekt jest bardzo fajny, ponieważ on jest społeczny, czyli łączy pewne potrzeby mieszkańców zwykłych i dotyka problemów takich realnych, z którymi mają ludzie na co dzień do czynienia. Natomiast nie zapominajmy o jednej ważnej rzeczy. Zawsze jest bardzo istotny ten model biznesowy, czyli ten projekt jest bardzo ciekawy społecznie, natomiast on musi też, żeby funkcjonować, się rozwijać, musi zarabiać. W tym przypadku prawdopodobnie będzie to współpraca z jakimś dużym partnerem biznesowym, bądź poszukiwanie innego modelu współpracy i analiza, zbieranie tych danych i te dane stają się pewnego rodzaju walutą, którą można wymieniać na rynku komercyjnym i współpracować z innymi partnerami biznesowymi. No ja widzę, że urzędy miast mogłyby być takimi klientami właśnie tego startupu, bo Instytucjami dotującymi, bo powszechne przekonanie jest takie, że na projekty społeczne bardzo trudno pozyskać kapitał. To z drugiej strony trochę rola takich włodarzy też miast, czy takich instytucji publicznych, żeby dbały jednak o to, jak żyjemy, w jakim mieście żyjemy i jak nam się żyje, żeby nam się żyło lepiej. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo modna na topie. Czy według Was startupy zaangażowane w tego typu działania mają szansę na powodzenie? Zdecydowanie tak. To jest element, który powinien w biznesie
w każdym biznesie występować. Tutaj w przypadku tego projektu już widać ogromne zaangażowanie w odpowiedzialność, taką szeroko rozumianą. Dużo projektów społecznych, zaangażowania w różnych miastach i zdecydowanie to jest wątek, który powinien być pogłębiany też przez ten projekt. Ale ten projekt jest przykładem projektu, który rozwiązuje realny problem. Za rozwiązanie problemów ludzie chcą płacić. Jakie jeszcze możliwości dają fundusze europejskie w tego typu rozwiązaniach? Mamy platformy startowe w Polsce Wschodniej, czyli tam przedsiębiorcy, którzy mają jakiś pomysł biznesowy, mogą akcelerować swój pomysł. Jeżeli projekt jest dojrzalszy, tak jak tutaj w przypadku Early, mogą ci przedsiębiorcy skontaktować się z przedstawicielami funduszy Venture Capital, czyli tych inwestorów, którzy dzięki środkom europejskim inwestują w takich młodych przedsiębiorców technologicznych. Co jest właściwie takiego w Krakowie, że tam tyle startupów powstaje? Jest tam bardzo dynamiczna scena startupowa, która już od kilku lat dosyć aktywnie działa. Jest wiele spotkań, warsztatów, tak samo jak i środowisko inwestorów Venture Capital jest dosyć mocno aktywne. Mamy też przykłady startupów, które mają siedzibę w Krakowie, ale bardzo często otwierają filie za granicą i one jeżdżą do tej Doliny Krzemowej, później wracają do Polski i otwierają swoje oddziały w różnych miejscach na świecie. Inne miasta powinny brać przykład. Oj, powinny. Rzeczywiście Kraków po Warszawie jest takim najmocniejszym ośrodkiem startupowym. W Krakowie mamy bardzo fajnie zbudowany ekosystem wsparcia młodych przedsiębiorców, czyli startupów, wraz z tym całym zapleczem, to o czym rozmawialiśmy, czyli akademickim, biznesowym, z dobrym ulokowaniem też ciekawych biznesów, które wspierają tych młodych przedsiębiorców. Poza tym bardzo istotną kwestią jest współpraca nauki z biznesem, która powoduje i dostarcza tą innowacyjność na rynek, która jest wykorzystywana i wdrażana. No i o Krakowie też się mówi w porównaniu do Doliny Krzemowej, czyli Silicon Valley, o Krakowie mówi się Smocza Dolina, bo Dragon's Valley. Jeśli masz własny pomysł na startup, napisz do nas, a z chęcią Ci pomożemy. Do zobaczenia w następnym tygodniu.